Siemaneczko, z tej strony Igor Junior, witam Was w teście kebabów nad morzem. Mamy pierwszego kebabika, godzina 22:52, żeby nie skłamać. Jest to Berlin Doner Kebab, cena to jest około 46 zł, bo mam większego, 200 gram mięsa. Tak w opakowaniu wygląda. Ocenka to będzie, wiadomo, smak, sos jaki mam do wyboru, wziąłem jogurtowy, no to w sumie łagodny. Co, smak, nie? Mam fryto i będę starał się każdego podobnego kupować. No co, będę wam teraz, muszę tu wyciągnąć jeszcze, więc wielkości też nie ocenimy. Czas szybki, bo 2 minuty, około do 5 minut w sumie. Fryty tu wyleciały. Mięsko mieszane, nie? Tak wygląda. I co, ja się wgryzam. Mięsko git. Smakuje nawet jak to mieszane, bo tu z nim wołowina i kurczak. Sos już się powoli przebija, na razie jeszcze go tak nie czuć. Sporo frytek, sporo mięsa tu widzę, że jest. A jak zjem, to wam dam całkowitą ocenkę. Więc ocenka kebaba to jest 7/10. Ogólnie mięsko spoko. Czas szybki, ale więcej sosu by mogło być. Strasznie suchy. Najadłem się nim, ogólnie na całego nie zjadłem. Syty jest, ale no nie mogę dać większej ocenki, bo niestety mało sosu dali. A tak ogólnie to spoko. Teraz idziemy na kebaba. No normalnie po południu nas odcięło, jakaś drzemka była, nie wiem czemu. 3 godziny prawie, więc trzeba robić teraz test i będzie nocne życie nad morzem, bo na pewno za szybko nie pójdziemy spać. Tym bardziej, że teraz jeszcze był walnięty dzik, a jest prawie 19, 200 kofeiny, więc ciężko będzie, żeby teraz pewnie szybko zasnąć, choć różnie bywa. Więc idziemy na kebaba. Mamy kebabika, tak to wygląda. Jak to się nazywało? Niedźwiedzia nora? Kebab ogólnie za 30 zł, 150 gram mięsa tu niby jest, ale ogólnie spory, dosyć waży. Zaraz będziemy próbować. Pan bardzo miły. No i nie wiem, będę się wgryzał i powiem wam dalej jak to wygląda. Mięso mieliśmy mieszane, wołowina z wieprzowiną. Wieprzowina niby kraftowa, 100% pan mówił. Zobaczymy jak to będzie, więc się teraz wgryzam. Niby to jest lawasz, jeszcze jeden hapsik, żeby mieć więcej mięsa. Ogólnie fajnie. Do poprzednika na pewno lepiej, bo już się przebija sosik od razu na samym starcie. Dobry sosik, tu jest dużo suróweczki. Mięska też jest obok, znowu też sporo. Na ten rozmiar się wydaje git. Mięsko dobre. Wiadomo, jak się wgryzę dalej, to będę mógł więcej powiedzieć. Ale ogólnie na razie powiem, że jest git. Na pewno będzie wyższa ocenka, a jak już zjem, no to się podzielę całkowitą. Oceniamy na 7 kebabika. Cena na pewno lepsza, ale więcej sosu było, znacznie więcej, aż chyba za dużo. To trochę odjęło, też trochę dłuższy. Taka mocna 7, bym powiedział. Ogólnie mięso powiedziałbym, że chyba lepsze, bo ta wieprzowina się przebijała, ogólnie taki charakterystyczny smak, jakieś przyprawy tam był. Nie powiem wam jaki, ale ogólnie cena też dużo rolę gra, bo jest za 30 zł, to tam praktycznie 15, prawie 15 zł tańszy. Tam ile było? Chyba 40 coś, nie? Groszem, 3 chyba, czy tam 2. No i 7, a my idziemy na kolejnego kebaba. Mamy kolejnego psika, Lider Kebab. Tu było rolo, nie? Tak. Małe rolo, małe tak wygląda. 26 zł. Będziemy się wgryzać, to jest tak zawinięty. To jest pita chyba, nie? Tak. To mieszane, bo w każdym wieży mieszane. Sos łagodny, to jest czeskowy tutaj. I co, wgryzamy się, zobaczymy co to będzie. Mówię na początku, na razie w gryzach spoko. Dłużej muszę go przeżyć, bardziej taki, to ta pita taka gumowata się wydaje. Pita się bardziej gumowata wydaje, ale tu też ładnie. Warzywka są. Szczerze czuć, że te ogóreczki, co tu są, i surówka świeża, więc to na plus na pewno. Mięsko, no to kurde, nie wiem, ciężko mi ocenić. Wyglądało to, nie wyglądało to na typową kulę mocy. W miarę na tych spoko wyglądało. To będzie kula, już trochę. Może nie na taka najtańsza, ale czuć, że to jest na pewno nie kula, no ale za tę cenę też nie ma co się spodziewać. Ogólnie czas to chyba 2 minuty tylko czekaliśmy, bardzo szybko. No co, ja zjem więcej i się podzielę wam z wami opinią. To będzie szybki test Pepsi, fajnie, bo bez cukru. Cream soda flavor, czyli taka kremowa powinna być konsystencja.
przy otwarciu w międzyczasie mogę się powiedzieć na temat kebaba, którego jadłem przed chwilą. Moja ocena to jest 4 na 10. No niestety więcej nie mogę dać. Plusów to fakt, że surówka była świeża, sporo mięsa było, bo naprawdę było dużo. No i szybki czas, bo 2 minutki gdzieś na oko było, no ale kurde, ciasto, czyli ta pita była gumowa, to żuło, sosu to prawie w ogóle nie było, masakra. No jeszcze, plusem jeszcze może być cena, ale więcej nie mogę dać, bo nie wchodził ten kebab w ogóle, na siłę go trochę jadłem. Powiem tak, osobiście to jest idealny kebab, jak ktoś pije na mieście i albo ma gastrofazę i chciałby po prostu tanio i dosyć dużo zjeść. Dobra, teraz taste check. No, ogólnie spoko. Nie lubię Pepsi, jakąkolwiek, jak jest zero cukru, to lubię. Ale czuć tu taką właśnie trochę kremową konsystencję. Czy bym pił częściej? Na pewno. I co, ogólnie tu nie dam oceny w skali, bo ciężko polecić, ale ogólnie po prostu polecam. No i teraz idziemy sobie pochodzić, trochę spalić kalorii i będziemy testować jeszcze dzisiaj trzeciego kebaba. No, więc widzimy się później. Yo. Kolejny kebabik. Trzeba otworzyć. 31 zł. Rola tortilli. Mieli tylko kurczaka niestety. Sos wziąłem jogurtowy. Zobaczymy co to tu będzie. Zgryzamy się. Dosyć dużo go jest ogólnie. Ogólnie spoko, taki lekki się wydaje. Tak wygląda ogólnie, widzowie. Co? Zjem więcej i podzielę się z wami oceną. Ale to dobrze, bo to znaczy, że mają po prostu kurczaka dobrego. On się na zwykły kurczak, nie taki. Chyba to jest ten. Jest dobry, bo to jest, mi się wydaje, że taki bardziej jest jak kurczak z rożna jakby, taki wiesz. Która taka nie jest z puli, tylko taka ogólna cenka widzowie, no to takie 8 dam na 10. Cena jest dobra, bo 31 zł. Tylko ogólnie taki lekko strawny. No nie wiem, jakby było zmieszane, bo nie wiem jakie rapidne mięso było. Ogólnie mieli napisane najlepszy kebab, nie? W tej restauracji. Nie no, 8 na 10 git ogólnie. Na pewno bym go jeszcze raz zjadł. Wracając jeszcze do tego kebaba, to tak, cena na plus, czas też szybko, bo około 5 minut, lekki, taki lekko strawny się wydaje, surówki i warzywa świeże, bo czuć, mięso na duży plus, czuć, że ten kurczak jest taki bardziej kraftowy niż jakaś kula mocy, no nie wiem jak drugie, bo nie było tego, ale ogólnie chętnie bym jeszcze raz zjadł takiego kebabu, nic pieczone, nic, dla mnie w sam raz, lekko strawny. Sosu tak też w sam raz, nie za dużo, nie za mało. Mamy kolejnego kebabika. Otworzyć, bo nie tak mały wygląda. Ten jest chociaż mały. 28 zł, mamy mięso mieszane. Sos łagodny. Ogólnie bardzo szybko go dostaliśmy, nie? 2 minuty. Tak to wygląda. Teraz wgryzę. Zobaczymy co to będzie. Mięsko też się git wydaje. Ogólnie w ogóle pierwszy kebab z tym. Z czerwoną kapustką, no. Pomidorek, no czuć, że dosyć świeże, nie jest nic takiego, że się o to przyczepić akurat. Nie no, surówki też czuć, że są świeże. Zjem całego i dam wam ocenkę. Rany'a kebab, ocenka 7 na 10. Ogólnie spoko kebabik. Jeden z większych minusów, no to, że zimny był, taki nie aż jak spieczony i praktycznie nie był w ogóle złożony dobrze, tak o zawinięty, ale za to mięso spoczko. W porównaniu do wczorajszego to na pewno ten wczorajszy kurczak był lepszy z tego co oceniłem na 8. Co surówki świeże było czuć, sosu akurat było idealnie, tak sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Cena też git, po 28 zł. Tamten z niedźwiedzia chyba był za 30, jak dobrze kojarzę. No to ten akurat tu wygrywa, ale daję ocenkę 7, bo no i czas był krótki, ale no to wracając, ocenka 7. Wiadomo, czas był na plus, ale za to kosztem po pierwsze estetyki kebaba, po drugie tego, że był zimny. No i ogólnie jadło się lepsze kebaby w porównaniu te z wczoraj, to myślę, że ten niedźwiedź był porównywalny. Wiadomo, ten i ten miał inne plusy i minusy, ale na przykład ta tortilla z wczoraj no to była o wiele lepsza,
A i plus jeszcze tego kebaba, no to że były rozmiary do wyboru. Tylko znowu niedźwiedź na przykład był większy, nie? A był tylko 2 zł droższy. Więc zostajemy przy ocence 7. Mamy kolejnego kebabika. O, tu z niego cieknie. Na wynos domku. Otwieram tego kebaba. Z niego trochę leci tu. Tak to wygląda. Nie wiem, nie pamiętam ile płaciłem. 26 zł chyba. Spory. Dobra, się w niego wgryzam. Tak wygląda. Suróweczki spoko. Widzę, jest marcheweczka, ogórek, pomidorek. Czuć, że świeże. Szczerze, nie wybierałem sosu. Nie było do wyboru sosu ani mięsa, więc nawet nie wiem, co to jest za mięso. Ale na razie jest git. Mięsko ma jakąś charakterystyczną przyprawę, taki posmak czuć, ale nie stwierdzę, nie powiem wam, co to jest za mięso. Na kurczaka to w sumie tak średnio wygląda, nie wiem, kurde, ej, może wieprzowino, nie wiem, kurde, i ciężko stwierdzić. Wygląda trochę jakby było zmielone mięso i taki placek zrobiony z tego i pokrojony w płaty zmielonego, więc może być wieprzowina. Ogólnie źle to nie smakuje. Zjem resztę, się wam podzielę z taką totalną opinią. Dobra, jesteśmy, zjadłem kebabika całego. Finalna moja ocenka to jest 6 na 10. Kebab był brany z restauracji, gdzie w sumie był bardzo szeroki wybór i no nie mogę dać więcej. Ogólnie kebab mi smakował. Ciężko było trochę rozpoznać mięso. Na moje to jest po prostu wieprzowina mielone, takie mielone i pocięte w plastry. I tak by to było, bo tam nie było wypisanego mięsa. Cena atrakcyjna nawet, bo 26 zł, a rozmiar praktycznie taki jak reszta kebabów. Ale ocenka musi być taka, bo ani nie pytali się o sos. Mi się wydaje, że tam był coś a la ketchup i jakiś łagodny taki, albo jogurtowy, coś tego typu. Ani nie było jakie to jest mięso. Czas był w porządku, tam około 5 minut czekaliśmy. No i mocno z niego ciekło. Dużo surówki, sporo mięsa, to na plus. Tortilli. No ogólnie w smaku nie był zły, bo nie mogę powiedzieć, ale no kurde, na końcu to z niego ciekło, nie? I to nie było, że nie było nawalone sosu, tylko po prostu z niego jakby tłuszczem ciekło, nie? Po nim akurat jak to powiedzieć wam, nie czuję się po nim obiedzony, więc nie jest jakiś nie wiadomo jak ciężki, no ale 6 zostaje. Mógłbym go jeszcze raz, myślę, zjeść, ale moja ocena by się nie zmieniła, za dużo takich niewiadomych jest. Ani sosu do wyboru, ani nie wiadomo jakie mięso. Fakt, że było jeden rodzaj mięsa, ale on nawet nie był wypisany. I teraz weź zgaduj, czy to jest kurczak, wołowina, czy wieprzowina. Więc zostajemy przy 6. Mamy kolejnego kebabika. Corner Doner Kebab chyba, jak dobrze mówię. Tak to wygląda. 35 zł, taki dosyć zbity jest. Tam było ile mięsa, nie pamiętam, 140 gram chyba. Mięso mieszane, sos łagodny. Sprawdzamy. Na razie trochę poczułem mięska, ale bardziej sos. Wstępnie mogę powiedzieć tak. Suróweczka spoko, świeża. Mięsko też dobre. No ale zjemy więcej, to dam wam finalną ocenkę. Muszę się bardziej wgryźć po prostu. Tak wygląda środek. Fajnie jest przemieszane i przeplatane. Więc mamy kolejnego kepsika. 26 zł. Rolo. Małe. Tak wygląda, mieszane, sos łagodny, fajnie spieczone, zobaczymy jak to będzie smakować, więc się wgryzamy. Surówki, git, bo czuć. Ogóreczek świeży, a mięso to było wołowina albo kurczak, wziąłem mieszane. Sos spoko, a co? Zjem więcej, to wam się podzielę finalną opinią, bo na razie jest gites. No więc jesteśmy po zjedzeniu kebaba. Ocena to jest 6 na 10. Ogólnie na plus no to cena, czas to w miarę, ale głównie to cena. 26 zł i mały, a ogólnie dosyć rozmiarowo się wygląda na sporego. Mięsa dosyć sporo było, ale właśnie z minusów to bardzo dużo surówki. Według mnie za dużo cebuli, do tego jeszcze takie duże kawałki cebuli były i później już nie był spieczony na dole, tylko taki bardziej miękki i tortilla mi się przyklejała do podniebienia za każdym tym. Taka no, gumowata nie była, ale bardzo się kleiła i to ciężko było przegryźć. Sosu było ok, cena na plus, no a ocenka to jest 6 na 10. W zasadzie w sumie no to niczym się nie wyróżniał ten kebab, dlatego też taka ocenka. Pozdro, idziemy po kolejnego kebabika. To mamy kolejnego kebabika, taki mały potworek. No, szeroki dosyć jest, ale mały rozmiarowo, zobaczymy jak w środku 31 zł. No i co, się wgryzą, zawinięty tak domowo. Tak wygląda w środku, jak pokazywałem. Sosu jest sporo, tak myślę, że wystarczająco póki co. Surówki świeże na pewno, ale muszę się bardziej wgryźć, żeby zobaczyć jak mięso, bo na razie jest wszystko się git wydaje ogólnie.
No trochę porcja jest śmieszna, bo nie było rozmiarów, no ale zjem całego i podzielę się z Wami plusami, minusami i ocenką. Jeszcze dogrywam do Was, widzowie, o ocenkę kebaba, bo nie nagrałem. To ocenka to jest 6 na 10. Mięso było spoczko, też nie było mieszane, chyba to był kurczak, choć nie powiedzieli, bo tego drugiego mięsa tam niby namieszane już nie mieli. No ale dobra, zresztą z tym coś tam się kręciło, ale powiedział, że nie ma. Ogólnie z minusów to strasznie mały był, jak za tą cenę. Tortilla niedopieczona, też na minus. Surówki były ok, takie dosyć świeże były, nie było czuć czegoś, żeby było nie tak. Oprócz tego, że ta tortilla się faktycznie niedopieczona kleiła, duży minus, ale dziwne jest to, że obok, dosłownie obok jest restauracja, gdzie był najlepszy kebab według mnie i dziwne, że jakby taką konkurencję mając słabego kebaba robią, albo zrobili, nie wiem. Na temat obsługi po prostu się już nie wypowiem, bo to tam kurde... No po prostu szkoda gadać, nie? W pierwszy dzień jak podszedłem do okienka, gościu coś tam robił, zawołałem, to nawet mnie nie obsłużył, ale dałem drugą szansę, no ale śmieszna obsługa po prostu, no co mogę powiedzieć. Nie będę mówić brzydko, ale zlekceważenie klienta, no. Ale dobra, nie będziemy mówić tu o obsłudze, po prostu skupiłem się na samym kebabie. Obok jest zaraz lepszy kebab. No i co? No i tyle, 6 na 10, co tu więcej się rozgadywać. A w tym momencie też chcę się z Wami pożegnać, bo to akurat był ostatni kebab. Trochę tych kebabów zjadłem, na pewno już na dobry rok mi starczy kebabów, choć teraz w mojej diecie na pewno tego nie będzie. Fajny był taki teścik, ale się przejadę tymi kebabami. Podsumowując to ogólnie większość kebabów tutaj nad tym morzem to prawie wszystko jest to samo, tylko różni się ceną. Zależy, czy jest sieciówka, czy nie. Ciężko jest ogólnie tutaj taki dać werdykt, który był najlepszy, ale akurat ten obok na restauracji, co był na fali, to mięso klasunia ogólnie. Ten kurczak to był petarda. Szkoda, że nie było mieszanego, ale kurczaczek był bardzo dobry. Drugi to był też, tam też chyba mieli kraftowy, tam była chyba wieprzowina, nie? To drugie mięso, co byśmy mogli dodać do kebaba. Mi się mocno wydaje. No, ogólnie najlepszy kebab, jakiego tutaj mogłem zjeść nad tym morzem. No i co? Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że taki format filmiku Wam się spodobał. Test jedzeń, no nie wiem, jak będziecie chcieli jakiś inny test, napiszcie, może coś jeszcze kiedyś takiego zrobię. A co? Jeszcze raz, zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, zaproponujcie jaki filmik byście chcieli jeszcze widzieć, może w takiej tematyce. No a co? Ja się z Wami żegnam i do następnego. Siemaneczko.